Michał Janek, Małe Piwo TV. Kontynuujemy wywiady w Mikelerze. Magda, Daniel, czyli ludzie, którzy wywołują zamęt i chaos we wrocławskim piwowarstwie, tworząc Beer Geek Madness, imprezę, która w tym roku w kwietniu, 18 kwietnia... Nie, Michałek. 11. 11? Bo Warszawa miała być tydzień. Dobrze, 11 kwietnia 2015 roku będzie miała swoją drugą edycję. Zanim powiemy o edycji, która będzie teraz, 11 kwietnia, cofnijmy się w ogóle do przeszłości. Skąd się w ogóle wziął pomysł na taką imprezę, która się znacząco różni od innych festiwalów? Ja zacznę. Pomysł się narodził dokładnie w tym samym miejscu, w którym teraz jesteśmy, czyli w Kopenhadze. Z Magdą mniej więcej 1,5 roku temu przyjechaliśmy. Tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj na okres przedsylwestrowy. Spędziliśmy 5 fajnych, intensywnych dni. Spędziliśmy też Sylwestra właśnie w Kopenhadze. No i to był ten czas, kiedy pewne pomysły zaczęły się kształtować. O tak. Tak, padła propozycja w stronę Mikelera, aby przyjechał do Polski. Chcieliśmy bardzo zaprosić jeden z czołowych europejskich browarów rzemieślniczych i pomyśleliśmy, że zorganizujemy tak zwany takeover, który dzisiaj się odbywa tutaj z pracownią piwa. No i to był taki nasz pierwszy pomysł, żeby zaprosić Mikelera do Polski, umieścić go na kranach w jednej z knajp wrocławskich. No i to była taka pierwsza nasza myśl, jaka nam przyszła do głowy. Po powrocie do Polski żeśmy długo korespondowali z Mikelerem, z ekipą Mikelera, samym Mikelem. No i mniej więcej po 3 miesiącach chyba takiej korespondencji usłyszeliśmy, że tak, chcą przyjechać. Chcą przyjechać do Polski. No i wtedy zaczęło się poszukiwanie miejsca, które by spełniało jakby wymogi takiej imprezy. No i później pomyśleliśmy, że skoro tyle jest fantastycznych ludzi wokół całego świata rzemieślniczego, więc może rozszerzymy tą formułę i zrobimy coś więcej niż tylko takeover. Więc urodził się pomysł, że zrobimy event. Może nie tak duży, jak później się okazało. No i zaczęły się poszukiwania miejsca. Przelecieliśmy właściwie cały Wrocław wzdłuż i wszerz, szukając fajnej industrialnej przestrzeni. No i wyszedł nam naprzeciw lokal o nazwie Zaklęte Rewiry i tam wspólnie jeszcze ze Smak Piwa przygotowaliśmy pierwszą edycję Beer Geek Madness. Dokładnie 30 sierpnia 2014 roku. A skąd w ogóle wiecie taki pomysł, bo jak to jest tak wyjątkowy festiwal w stosunku do każdego innego festiwalu w Polsce, ale i myślę, że za granicą, to nie jest też... To jest bardzo oryginalny pomysł. No wiesz co, tak naprawdę trochę udzieliłeś w tym pytaniu odpowiedzi, bo jest wiele imprez, które mają jakąś tam swoją określoną specyfikę i my, w sumie właściwie bardziej Daniel, który no, piwo rzemieślnicze już właściwie ma w żyłach tak naprawdę, no, chciał znaleźć formułę, która będzie inna i która no, nie będzie jakby powieleniem tego, co jest w ofercie w Polsce. Ale jak się okazuje, tak jak mówisz, też za granicą, ponieważ mieliśmy okazję rozmawiać na ten temat właśnie z Robem z Mikelera, który utwierdził nas w przekonaniu, że to, co się wydarzyło, było naprawdę czymś wyjątkowym, bo jako osoba, która na niejednym festiwalu bywała, jest świetnie zorientowana, powiedział, że to była naprawdę najlepsza impreza, na jakiej był. Znaczy, żeby dopowiedzieć, my żeśmy wówczas jeszcze przy Beer Geek Madness 1 szukali właśnie jakby całego pomysłu, o którym mówi tu Madzia, i tym pomysłem było szaleństwo, to co jest wpisane w nazwę naszej imprezy, czyli Madness. Zwróciliśmy się do naszych piwowarów, do naszych browarów w Polsce, żeby uważyli, przygotowali na Beer Geek Madness właśnie piwo, które będzie wykraczało poza wszelkie granice. No i to było hasło przewodnie. Przy każdej kolejnej edycji, teraz przy drugiej, hasłem przewodnim jest alchemia i tak dalej, i tak dalej. Zawsze będziemy trzymać się
takiego szkieletu, że będziemy mieli motyw przewodni imprezy. Wokół tego budujemy scenariusz, zapraszamy, selekcjonujemy właściwie już w tej chwili ilość browarów, które zapraszamy i wszystko to łączy jeden honorowy gość, którym był przy pierwszej edycji Mikkeller, teraz mamy alchemista ze Stanów Zjednoczonych, no i mamy kolejnych już gości jakby w kalendarzu zapisanych w przód na kolejne 4 edycje. No i to tak naprawdę jest to coś, co wyróżnia tą imprezę. To jest właśnie ten motyw przewodni, wokół którego budujemy jakby całą koncepcję i rozbudowujemy. Gdzieś tam te klocki sobie składamy tak, żeby powstał fajne spotkanie, no fajna impreza. Miejsce, które mamy, bo to trzeba też o tym powiedzieć, jakby daje nam wiele możliwości. Zaklęte rewiry są tak industrialną, fajną przestrzenią i tak dużą. Przy pierwszej edycji otworzyliśmy zaledwie 3 sale, teraz przy drugiej otwieramy kolejne 4. Jest jeszcze wiele innych zaklętych miejsc, które chcemy wykorzystać do tego, żeby ten festiwal rozbudowywać, żeby wprowadzać nowe elementy, żeby pojawiały się zaskakujące przy każdej edycji rzeczy, które ludzie docenią. Birgit Madness 2. Motyw przewodni. Jeszcze, dobra. Bo jeszcze chciałam też wrócić troszkę do tego początku. My w pewien sposób też podjęliśmy jakby ogromne ryzyko. To był tak event zrobiony głównie przez Daniela, bo on się odbywa we Wrocławiu i Daniel tam działa, mieszka i jakby tworząc tą imprezę, my tworzyliśmy ją i propagowaliśmy właściwie jedynie na Facebooku. To nie jest impreza biletowana, to nie jest impreza, gdzie mamy pewną jakby wiedzę na temat tego, jak się te bilety rozprowadzają. Promowaliśmy ją tylko na fejsie i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, ile ludzi przyjdzie. Więc to, że przyszło tych ludzi około, nie wiem, 1600 osób, to nas bardzo ucieszyło. No, nastawialiśmy się na maksymalnie 1000 osób przy pierwszej edycji. Tak, było 1600, nawet 1800, bo liczyliśmy to gdzieś tam z metra kwadratowego nagrań, które mieliśmy z sal tych największych. No teraz spodziewamy się przynajmniej dwa razy więcej osób. Jest to też inna skala imprezy, to nie oszukujmy się, to jest impreza też właściwie dedykowana wszystkim. Przy tej edycji wprowadziliśmy takie elementy, które pozwolą właściwie każdej osobie znaleźć coś dla siebie, łącznie z ciekawą formą, nie chcę nawet tego nazywać kursów, ale bardziej takich fajnych sesji, które przybliżą piwo rzemieślnicze, chociażby osobom towarzyszącym tym osobom, które piją piwo. Ale to właśnie, no to już wchodzimy w tą edycję, a zanim o szczegółach, to ten motyw przewodni. Alchemia. Czy pomagacie browarom jakoś ją zrozumieć bardziej, jakoś próbujecie ją doprecyzować? Bo alchemia to jest bardzo szerokie, bardzo. Znaczy, udało nam się zaprosić alchemista tuż zaraz po pierwszej edycji chyba. 30 sierpnia zakończyliśmy Birgit Madness 1 i właściwie w połowie września mieliśmy już odpowiedź z browaru Alchemist, że tak, chcą przyjechać zobaczyć Polskę, nigdy w tej części w ogóle w Europie chyba jeszcze nie byli. No i widzieliśmy już wtedy, że hasłem przewodnim no, musi stać się alchemia, tak? Jakby wynikająca z nazwy browaru z Vermont, który do nas przyjeżdża. No i podzwoniliśmy po browarach zaprzyjaźnionych już. No i to odzew był fantastyczny. Ludzie powiedzieli, że alchemia jest fantastycznym motywem, pretekstem do tego, żeby ważyć właśnie na taką imprezę, jaką my robimy, piwo. Że jest to tak szeroki worek, do którego można włożyć tyle ciekawych pomysłów, na które my czekamy, bo na chwilę obecną ja nie znam żadnego właściwie pomysłu. Jeden z browarów mi zdradził, jaki będzie efekt finalny. No i będziemy spodziewać się bardzo, bardzo ciekawych pomysłów, ciekawych piw premierowych, bo to będą piwa uważane specjalnie na naszą edycję Birgit Madness. Piwa, które się nigdy wcześniej nie pojawią w barach i będzie można tylko tam u nas wypić. To jest właśnie też kolejna rzecz, która mnie osobiście bardzo cieszy przy okazji tej imprezy. To jest to, że
właśnie potrafimy w taki fajny sposób zainspirować polskie browary, że to my dajemy im pomysł i teraz już tak naprawdę jakby wyobraźnia nie ma granic, ale to od nas wyszło przy pierwszej edycji i przy drugiej i pewnie przy kolejnych, to, że my rzucamy zaszczepiamy tą ideę, która, no bo naprawdę serce rośnie. My przy okazji pierwszej edycji, jak zaczęły się pojawiać etykiety, które będą towarzyszyły tym piwom, no to po prostu ja byłam wręcz wzruszona. Pinta nas tak zaskoczyła. Przy pierwszej edycji przy piwie Son of Batch na etykiecie pojawił się napis Birgit Madness, czyli piwo dedykowane naszej imprezie. No, dzięki. to było niesamowicie wzruszające zobaczyć nazwę imprezy, którą tak naprawdę żeśmy zaczęli na etykiecie jednego z najważniejszych browarów rzemieślniczych w Polsce. To naprawdę jest, wtedy serce rośnie. Wtedy się wie, że to jest to, co... To jest warto. Tak. Czy dla nas Birgit Madness 1 trwa wciąż, bo dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu. To jest Kopenhaga, to jest jeden z 2 lokali Mikkelera. Jesteśmy tu z pracownią piwa. To jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć. I to jest ciąg dalszy Birgit Madness 1. Pracownia piwa swoim piwem Dragonfire, które ważyli też specjalnie dla nas, głosami publiczności zwyciężyli konkurs Birgit Choice, czyli najlepsze piwo festiwalowe. No i stawaliśmy na głowie, żeby zrobić teraz takeover i zaprosić tutaj pracownię piwa. Udało się. Mikkeler zaprosił z otwartymi rękoma pierwszy właściwie polski rzemieślniczy browar i udostępnił im 24-28 kranów. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj się Birgit Madness 1 kończy. Tak. Kropka jest taka... Dzisiaj jest tak, klamra. To zanim jeszcze tak wejdziemy może trochę w szczegóły, jak będzie festiwal wyglądał 2, wyobrażacie sobie, jak się zakończy BGM 2? Tak. Marzy nam się oczywiście, żeby Birgit Madness 2 zakończył się równie spektakularnie i abyśmy jednym z browarów, który być może wygra w tym roku Birgit Choice, polecieli do Stanów Zjednoczonych. Do Vermont, gdzie jest przecież Alchemist, ale jest również 60 mil obok niesamowity też browar Hilm Farmstead, którego zresztą piwo też będziemy mieli na drugiej edycji Birgit Madness. Czemu nie? Brzmi to apetycznie dla mnie. To się zastanawiam, ile w tym całym szaleństwie i tym zwariowaniu organizujecie festiwal, to musi być, no wszystko musi być zapięte, tak? Bo no inaczej nie zagra. A z drugiej strony tutaj tyle spontanicznych rzeczy wychodzi. Ile rzeczy tak możecie sobie wyobrazić, że jest totalnym spontanem? Ja myślę, że przy pierwszej edycji 95% to był totalny spontan. My mieliśmy nakreśloną jakby formułę tej imprezy, ale tak naprawdę włączyło się i pomogło nam wielu ludzi dobrej woli tak naprawdę, bo zaangażowali się piwowarzy, zaangażowały się browary, zaangażowały się hurtownie, właściciele multitapów, przyjaciele. I można mówić o sukcesie naszym wspólnym. Tak naprawdę za tym stoi wiele osób, które nam wówczas pomogły. No dzisiaj jakby inaczej do tego podchodzimy. Dwójkę rozszerzamy o kolejne przestrzenie. Rozbudowaliśmy tą formułę o hasło piwo jest sztuką. Zauważyliśmy przez te pół roku, że piwo rzemieślnicze łączy fantastyczne grupy ludzi. Ludzi, którzy piją piwo rzemieślnicze na co dzień, którzy się tym piwem bawią, spędzają przy tym piwie wspólnie czas, mają swoje marzenia, mają swoje pasje. Chcieliśmy tych ludzi włączyć. Zaprosiliśmy ich na nasz festiwal. Będą tatuażyści, będą goli brody, będą fani motocyklów customowych, będzie sporo muzyki alternatywnej, będzie fashion, będzie trochę mody, tu już Magda dba o bardzo fajne rzemieślnicze tematy w tym kierunku. Będzie super żarcie i będzie sporo fantastycznych piw, bo będzie około 10 kranów, na których zagości Ameryka i to najlepsze browary, no i 13 polskich browarów rzemieślniczych. A czy już
czy są już ogłoszone, które to są browary? Tak, tak. Jest to 13 polskich browarów rzemieślniczych. No po kolei. Pinta. No Madzia, dawaj. Ale browar, Birband. Oj, chyba nie dam rady alfabetycznie. Ale browar, Birband, Profesja, Kraftwerk. Odstawię. Mason, Piwoteka, Pracownia. Pinta. Szałpiw, Widawa. Browar 100 mostów. Browar 100 mostów. Jeszcze dwóch nam brakuje. Kingpin i Wisienka na torcie. O Jezu. Przy pierwszej edycji Tomek, Zawsze zapominał o ostatnim browarze i teraz chyba mam ten sam problem. No szukajmy, bo to nie jest trudne. A poczekaj, podaj mi telefon. Podaj mi proszę telefon, ja ci powiem. Pomoc dydaktyczna. Pomoc dydaktyczna. Zaraz się wszystkiego dowiemy, a wy możecie zmienić na chwilkę wątek. 13 browarów. Tak, 13 polskich browarów. Piw nie znacie. To znaczy nie do końca, bo to jest znowu ta sama sytuacja, że każdy z polskich rzemieślników dostaje 2 krany u nas. Na jeden przywozi piwo premierowe, ważone na Beer Geek Madness, a drugim piwem jest piwo topowe, które wybierają ze swojej stałej oferty. Czyli mamy 13 browarów. Kropką nad i jest Dr. Bru. O, pozdrawiamy naszej Marcina. Dr. Bru jest 13. dzisiejszych urodzin. Wszystkiego najlepszego. Tak, Dr. Bru jest 13 browarem. Każdy z browarów przywozi 2 piwa, czyli mamy 26 piw. Po stronie polskiej 10 piw na kranach, piwa amerykańskie, plus gościa specjalnego Alchemist, który przywiezie 2 niesamowite piwa. To już Magda możesz o tym opowiedzieć. No tak, będziemy mieli właśnie Hedy Topper, czyli najlepszą na świecie imperialną IPę, i będziemy mieli Focal Banger, drugie piwo tak naprawdę z oferty The Alchemist, które jest już chyba pierwszą albo 7. IPą najlepszą na świecie. Oni wypuszczają, to jest browar, który ma mało piw w swojej ofercie, który tej oferty nie rozbudowuje celowo, ale udaje im się za każdym razem z tymi piwami osiągać bardzo wiele. Ja tak się zastanawiam, tak. Festiwal piw rzemieślniczych pełną gębą, a z drugiej strony piwo jest sztuką. Tak się zastanawiam, czy to się trochę nie gryzie, znaczy może to jest pozytywne gryzienie, tak? Że sztuka spotyka się z rzemieślnictwem. No, to jest bardzo kontrowersyjny temat. Próbowaliśmy sprowokować taką rozmowę. Dla mnie piwo jest sztuką, tak? Samo rzemiosło jest pewną sztuką i w tym rzemiośle znajdują się osoby, które dla mnie są artystami. Daleko nie szukając, dzisiaj z nami jest Tomek Rogaczewski. Tu w Kopenhadze jest Mikael Borg-Bjerkso, jest Ziemek Fałat, jest Wojtek Frączyk, jest wielu naprawdę geniuszy w naszej scenie polskiej, których ja traktuję jako artystów. A rzemiosło, którymi się parają, czyli piwo, które my możemy pić ze smakiem i się nim zachwycać, jest dziełem sztuki. Dla mnie osobiście, tak? Ale my chcemy jakby poza pewne definicje wyjść, bo jest coś takiego, że my przez nasze podróże trochę zagraniczne, szukając smaków piwa, zauważyliśmy, a zwłaszcza tu w Kopenhadze, że ludzie pijąc piwo zachwycają się jakby jego smakiem. Cieszą się, bawią się, kiedy je biorą do ręki. Tu nie ma mowy o DMS-ie, tu nie ma mowy o diacetylu, tu nie ma mowy o skunksie, o kanalizie, acetonie, o wielu wadach, tak? U nas w Polsce jest sytuacja wręcz odwrotna. Wchodzisz do baru i każdy na dzień dobry szuka wad. Szuka wad, które stara się w tym piwie znaleźć. No i gdzieś zanika cała ta zabawa, która jest wokół piwa, która jest tu, którą obserwujemy w wielu jakby zagranicznych lokalach, w których bywamy. No i chcemy jakby, żeby nasz festiwal był tego przykładem, że piwo jest ważne, najważniejsze oczywiście, tak? To jakby skupia wokół naszej imprezy
2000-3000 osób, ale piwo to nie wszystko, bo piwo to muzyka, piwo to pasje, piwo to marzenia, piwo to pewne zainteresowania, które za tym idą i chcemy tych ludzi razem konsolidować. I tak naprawdę jest to też pewnego rodzaju, znaczy my to tak odbieramy, sposób na dotarcie do coraz większej grupy ludzi, dla których piwo rzemieślnicze w tym momencie jakby nie istnieje, bo dzięki temu, że będą na przykład tatuażyści na tej imprezie, których ujęliśmy w ramach tej koncepcji piwo jest sztuką, powoduje, że tam przyjdą ich znajomi, którzy będą na przykład mieli pierwszy raz do czynienia z tym piwem, że to ziarno jednak rozsiewamy coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej i chcemy po prostu zbierać te plony, bo piwo rzemieślnicze w tym wszystkim jest najważniejsze. Przyjdą znajomi, nie wiem, naszych muzyków i to jak właśnie to temu służy, żeby ten krąg, który zataczamy, był coraz większy i żeby ta świadomość wzrastała. Przez zabawę i piwo chcemy szerzyć kulturę picia piwa. To jest jakby to, co nam przyświeca, gdybyś zapytał, jaki jest duży K. Kultura, tak? Połączona ze sztuką i... Bo tak naprawdę wiemy, że na imprezę przyjdą miłośnicy piwa rzemieślniczego, ale my nie chcemy się do tego ograniczać. Chcemy dać możliwość, żeby inne osoby znalazły też coś dla siebie i żeby ich znajomi przyszli po prostu na tą imprezę. I stąd też te warsztaty, o których już powiedziałeś, tak? Są też troszkę niekonwencjonalne, bo chcemy je dedykować ludziom, którzy tak naprawdę boją się pójść na profesjonalne warsztaty. Ja mam takie sytuacje, że często siedzę w multitapie, w knajpie, podchodzi kobieta do baru, czy dziewczyna z jakimś swoim facetem i nieśmiało pyta barmana, które piwo mógłby jej polecić. I on zaczyna jakby profesjonalną z nią rozmowę i ona mówi, dodaj mi to pierwsze, tak? Daj mi to, które wymieniłeś, bo ona się boi dalej w to wejść, bo ten świat jest tak precyzyjny i tak jest zdefiniowany, że ludzie się boją go przekroczyć, boją się wejść i porozmawiać o tym piwie, a my chcemy dedykować warsztaty ludziom w sposób też poprzez zabawę. Będą warsztaty tylko i wyłącznie dla kobiet, będą warsztaty dla ludzi, którzy z piwem rzemieślniczym się nigdy nie spotkali, a zostaną zaproszeni przez swoich znajomych, albo będą też warsztaty dla prawdziwych geeków. Tylko to wszystko będzie oczywiście w takiej formule przyjaznej, przyjemnej, luźnej, bo jakby chcemy dać temu takie oblicze, żeby to było po prostu naprawdę bardzo lekkostrawne, o tak, lekkostrawne, przyjemne, sympatyczne, bez akademickiego podejścia do tematu, coś, co pozwoli się jakoś tam pierwsze kroki po prostu poczynić, poznać to piwo i potem albo sobie rozwijać dalej tą świadomość picia piwa, albo ją zarzucić, Dalej, tak ci wejdę w słowo, bo później to już ucieknie. Jeszcze jedna rzecz, którą wasz festiwal zmienia i to idealnie właśnie dzisiaj widać po pracowni piwa, że nie tylko patrzycie na pozytywne strony picia piwa, a nie tylko wyszukiwanie wad, ale być może to wyszukiwanie wad wiąże się z tym, że nie znamy własnej wartości. A w tym momencie pracownia piwa przyjeżdża z zagranicy już nie pierwszy raz i pokazuje, że polskie piwowarstwo nie ma absolutnie niczym. Nie musi się w ogóle wstydzić i może z pełną piersią i z odwagą stawać po prostu z duńskimi, z włoskimi, z holenderskimi, z zagranicznymi browarami, jak po prostu jak równy z równym. I w tym momencie może zmienia się to podejście, że nie szukasz wady, tylko że zaczynasz się bawić, bo nie masz obawy, że ktoś ciebie skrytykuje, tak? Oczywiście nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Ja przed chwilą stałem z Markiem Bakalarskim na zewnątrz. Wychodziło 2 Norwegów, którzy gratulowali Markowi, że ma tak fantastyczne piwo, że mógł się dzisiaj tutaj w barze Mikkelera napić polskich piw. Przybili nam 5 i poszli z wielkim, wielkim uśmiechem, nie wiem, być może dalej szukać piw, być może do domu. Pracownia świętuje. Ma powody świętować. Piwo jest sztuką, będzie muzyka,
Tak. Będą warsztaty, będą tatuażyści, będą motory. Zaprosiliśmy dwie wyjątkowe osoby również, jakby w temacie. Będzie z nami Paweł Piłat, czyli polski cesarz chmielu, osoba, która wie wiele o chmielach, osoba, która odkrywa stare odmiany polskie. Przywiezie ze sobą te odmiany chmielu, przywiezie kilka piw uważanych na tych chmielach i będzie z drugiej strony Przemek Leszczyński, osoba, która wie najwięcej o drożdżach tutaj u nas na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. I chcemy, żeby te osoby również wyszły na scenę i pokazały ludziom, że chmiel i drożdże to są rzeczy, o których można mówić w sposób też zabawny. To są rzeczy, o których można mówić i zarażać nimi. I znowu nie chcemy akademickiej tutaj dyskusji, żadnego panelu. Chcemy, żeby przez zabawę pokazać, czym są drożdże w piwowarstwie, czym jest chmiel. Mamy wiele jeszcze innych atrakcji, tak? O których też do końca nie chcemy opowiadać. Może wybiegnę troszkę w przód, że mamy przygotowane dwie sceny. Będzie scena alternatywna i scena główna. Na scenie głównej odbędą się prelekcje, o których mówiłem wcześniej, na temat chmielu i na temat drożdży. Odbędą się dwa koncerty. Na dole będzie scena alternatywna i tam będą 4 zwariowane koncerty, rockowo-punkowo-metalowe. No ale chcemy otworzyć też dach. Chcemy o północy otworzyć dach, bo Zaklęte Rewiry dają nam taką możliwość i jeżeli pogoda nam dopisze, zrobimy być może po północy tak zwana afterparty, imprezę, na którą zaprosimy 300-400 osób i tam będziemy do białego rana się jeszcze bawić. To nam dają Zaklęte Rewiry, ta przestrzeń i wiemy, że przyjdzie tyle fantastycznych ludzi, którzy będą chcieli z nami zostać do końca. Zapowiada się genialnie. Profil facebookowy, tak, może się dowiadywać o kolejnych nowościach, kolejnych planach i tutaj newsach. Kiedy ile jeszcze tajemnic macie do odkrycia przed 11 kwietnia? My właściwie codziennie odkrywamy jakąś tajemnicę. Teraz jesteśmy na etapie finalizacji plakatu, właściwie motywu przewodniego, bo to będzie pewien motyw, który jakby rozrośnie się poza plakat. Pojawi się na koszulce, pojawi się na torbie, którą przygotowujemy. Urodziny tutaj mamy. Tak. Kasia Krutak przygotowuje nam właśnie motyw. Właściwie on jest chyba gotowy. Jak wrócimy z Kopenhagi, będziemy mogli go zobaczyć. I w tej chwili będziemy produkować plakat, będziemy produkować koszulkę, będziemy produkować torbę. To wszystko za chwilę pokażemy. Finalizujemy jeszcze 2 koncerty na scenie głównej, bo będą 3. Będzie Please the Trees, czeski fantastyczny zespół rockowy, z którym chcemy posadzić drzewo kraftowe przed Beer Geek Madness. To też jest jakaś tam atrakcja dla ludzi. Każdy może do tej akcji dołączyć. O godzinie 16 jeszcze wskażemy miejsce, posadzimy wspólnie z zespołem drzewo. To będzie pierwsze polskie kraftowe drzewo, które urośnie we Wrocławiu. I o 17 startujemy, o 17 otwieramy bramki. Impreza w tym przy tej edycji zaczyna się godzinę wcześniej. Mamy rozwiązany temat kolejek, żetonów, wejść, siedzeń, klimatyzacji, toalet, jedzenia. Nie będzie żadnych problemów. No to nic, jak tylko wszystkich tutaj słuchaczy zaprosić. 11 kwietnia, Zaklęte Rewiry, Wrocław. Tak, Zaklęte Rewiry, ulica Krakowska 100, Wrocław, dojazd tramwajem 3 i 5 z dworca i z centrum. Zresztą wszyscy miejscówkę już znają, którzy z nami byli przy pierwszej edycji. Jeżeli nie znają, to na pewno dowiedzą się od swoich znajomych. Jest Facebook. Z naszego profilu na Facebooku tak, właśnie. Beer Geek Madness. Zapraszamy tam. Wszystkiego się dowiecie. Ja będę szerował wszystko, co nie będą wrzucali, więc... A wracając z Kopenhagi, drukujemy plakat. Plakat się pojawi we wszystkich najlepszych knajpach, w których się pojawia najlepsze piwo, w sklepach i w dużych miastach. No brzmi naprawdę... Ja już bym poszedł, jakbym mógł. Zapraszamy Cię, Michał. Postaram się. Dzięki Wam piękne za tą rozmowę. Jeszcze porozmawiamy pewnie poza kamerą w takim razie. Idziemy świętować z Wrocławia. Tak, bo tutaj jeszcze jakieś urodziny tam wypadły. Cholera. O. Słuchaj, 100 lat po polsku. Więc Beer Geek Madness, Małe Piwo TV, do następnego. Do zobaczenia. Pozdrowienia.